Wyciągajcie wnioski z moich błędów. Zrobiłem sobie taką listę tego, o czym chciałbym pomówić, o tym, co widziałem w sekcji komentarzy, co Was interesuje. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ganiasz ty. O, witam serdecznie, moi drodzy. Witam serdecznie. Powrót z piekła. Powrót z piekła rodem. Szanowni Państwo, dlaczego tak mówię? Dlatego, że przez całe moje życie i przez całą moją karierę podróżniczą, Szanowni Państwo, nigdy mi się nie zdarzyła sytuacja, jaka miała miejsce ostatnio, właśnie związana z dengą, z chorobą tropikalną przenoszoną przez komary. Na szczęście, moje szczęście, Wasze szczęście, dengę się łapie i z dengi się wychodzi. Oczywiście są przypadki, że można nie wyjść, jest ich niedużo. Akurat w moim przypadku wykaraskałem się w pełni. Nie zostało nic po dędze i super. Malaria, niektóre typy malarii już takie nie są. Zostają w wątrobie i w momencie, kiedy ciało jest osłabione, pasożyt malarii, on wtedy się aktywuje. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek to jest pogadanka, przymięcie, pogadanka z Wami. W sumie to będzie monolog, ale niekoniecznie musi być monolog, bo możecie wziąć udział w dyskusji w sekcji komentarzy. Niemniej jednak opowiem Wam troszkę o tym, jak wyglądała choroba, ponieważ może Wam się to kiedyś przydać, jak będziecie w trasie, bądź jak będziecie świadomi tego, jak to przebiega, to możecie uratować życie swoim bliskim, którzy będą w trasie, a Wy będziecie słuchać ich historii i powiecie: ej, kierownik z kanału Jak to daleko miał podobne symptomy, więc zapierdzielaj do szpitala. No więc tak, moi drodzy, dzisiaj pogadanka, zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej. Jest to ostatni odcinek, który domyka serię. W 7. odcinku, chyba w 7. albo w 8, tym, który był przed tym odcinkiem, nie potrafiłem zrobić podsumowania takiej pogadanki, która mogłaby spiąć taką klamrą tęże serię, ze względu na to, że po prostu nie było sił. I tyle, więc zabieram się teraz właśnie za to. Zrobiłem sobie taką listę tego, o czym chciałbym pomówić, o tym, co widziałem w sekcji komentarzy, co Was interesuje. Dodam też troszkę sfery edukacyjnej, żeby to wideo zostawiło Wam namiastkę wiedzy praktyczno-teoretycznej. Więc tak, mój stan zdrowia na obecny moment oceniam na wzorowy. Na wzorowy, dosłownie na wzorowy, ponieważ te ostatnie vlogi, które oglądaliście, 3 ostatnie były nagrane w przeciągu 3 tygodni. Trzeba wziąć pod uwagę, że ja w szpitalu spędziłem 2 tygodnie, moi drodzy. I mi normalnie mózg wyczyścił okres, w którym byłem w szpitalu. Ja tam tak nie chciałem być, tak się źle czułem, że faktycznie mam to za mgłą teraz. A to jest na świeżo, moi drodzy. Więc zobaczcie, jak działa psychika, kiedy chcę się oczyścić. Na ten moment mówię, że czuję się wzorowo, ze względu na to, że zadbałem o siebie. Udało mi się wrócić do tak zwanej formy wyjściowej. Ale zanim jeszcze przejdę dalej, chciałem powiedzieć o objawach, które mnie złapały i o których warto pamiętać. Internet pisze tak, książkowo. Kiedy masz dengę, masz wysoką gorączkę. Wysoka gorączka też wiąże się z ogromną potliwością. I w moim przypadku, jak oglądaliście odcinki, widzieliście, że na jednym z odcinków opowiadam, że się obudziłem cały mokry. Słuchajcie, ja nigdy w życiu nie byłem tak mokry, jak w tamtym momencie. Cała pościel, kołdra, poduszka, wszystko było mokre. Ja nie wiem, czy spałem, czy zemdlałem wtedy. W każdym razie obudziłem się i nie wiedziałem, co się dzieje. Nie wiedziałem, co to jest za sytuacja. Powiem szczerze, że to było naprawdę zadziwiające, ale intuicyjnie zacząłem szybko działać. Dobra, moi drodzy, wysoka temperatura, gorączka, potliwość w nocy, silne bóle głowy, dokładnie, rozkojarzenie, silne bóle głowy, w 100% to było u mnie. Bóle stawów i mięśni. Czy jakieś bóle stawów miałem? Nie. Czy bóle mięśni? Chyba tak. Powiem Wam, że właśnie nie wiem, jakoś tak mięsień mnie bezpośrednio nie bolał, ale były sytuacje, w których autentycznie nie dałem rady już praktycznie chodzić. Ledwo doczołgałem się do toalety.
Nie wiem, czy to był ból mięśni, czy to po prostu już był ból wszystkiego, że nawet nie byłem w stanie stwierdzić, czy to był mięsień, czy to staw, czy cokolwiek. W każdym razie w momencie, kiedy już nie dasz rady się przemieszczać, no to znaczy, że jest dęga, nie? Wysypka. Nie miałem żadnej wysypki, albo nie zauważyłem, ale uważam, żebym zauważył. Nudności i wymioty oczywiście, powiększone węzły chłonne. I kurde, i wydaje mi się, że też tego nie miałem. W sensie wiedziałbym chyba, że mam, nie? W sensie sprawdziłbym sobie. Więc jak widzicie, w każdym przypadku może to przebiegać nieco inaczej, ale ja już mądrzejszy o tą wiedzę, tego, co się wydarzyło, wiecie, co bym zrobił? Pierwszego dnia teraz, jak tylko, nie wiem, pierwszy albo drugi dzień, jak będę czuł, że to nie jest prawdopodobnie zatrucie, tylko coś grubszego, to idę do apteki, kupuję taki test blaszkowy, gdzie przybijasz po prostu opuszek palca, bierzesz sobie, kropisz i tam ci wychodzi po prostu, czy masz dęgę, czy masz malarię, czy masz cokolwiek. Te badania mają mniejszą skuteczność oczywiście niż te z krwi bezpośrednio w laboratorium. Niemniej jednak można szybko sobie sprawdzić i w sumie jak taka dęga się zaczęła już rozwijać, bo dęga ma de facto od 3 do 14 dni taki okres inkubacji. Kiedy ona się tam rozwija, kiedy ona tam, wiecie, już w tych blokach startowych stoi, żeby złamać takiego pacjenta jak ja czy wy. I wtedy załóżmy nawet po 2 tygodniach może przyatakować. Test w aptece za kilka złotych. Nie bagatelizujmy tego. Takie testy są, moi drodzy. Wyciągajcie wnioski z moich błędów. Bo ja jestem czasami zbyt mocno upierdliwy i wolę poczekać, może przejdzie. Tylko że w podróży, kiedy jesteś sam, daleko od domu, to nie ma sensu czekać. Umówmy się, to co możesz stracić jest o wiele cenniejsze niż te kilka złotych i kilka minut spędzone w aptece. Więc uczmy się. W sensie ja już wnioski wyciągnąłem, bo ja jestem tym człowiekiem, który wyciąga wnioski i wdraża, a nie wyciąga wnioski i zapomina. Mam nadzieję, że wy też. I tutaj taka ciekawostka. Tak jak powiedziałem, inkubacja dęgi trwa między 3 a 14 dni. I teraz pytanie, gdzie ja tą dęgę złapałem? Czy w Malezji? Czy na Malediwach? I teraz uwaga, jak sobie tak liczyłem, czas inkubacji, swoją, że tak powiem, wytrzymałość, przygotowanie do podróży, odporność, to wychodzi po całości, szanowni państwo, że ja tę dęgę złapałem na Malediwach. I teraz pozdrawiam wszystkich, którzy jadą wakacjować na Malediwy. Kiedy powiedziałem znajomemu, który mieszka w Malezji, że złapałem dęgę, on mówi, wow, mówi, przez ponad 10 lat mieszkania tutaj miałem tylko raz. Albo pech, albo przywlokłeś ją z kraju, w którym byłeś wcześniej. I faktycznie, moi drodzy, okazuje się, że na Malediwach normalnie jest dęga i normalnie mają z nią problem. To drugie stwierdzenie, problem, jest najważniejsze, ponieważ jak później zacząłem grzebać na głównych stronach Ministerstwa Malediwów, okazuje się, że tam są najzwyczajniej w świecie wezwania. Uwaga, uwaga, panują ogniska dęgi. No i oczywiście dęga gdzie najbardziej panuje? Na wyspach lokalnych. A gdzie kierownik był? Na wyspach lokalnych. No i rozumiecie, sytuacja jest taka, że na 90% z moich obliczeń, analiz wychodzi na to, że to była tak zwana dęga malediwska, a nie malezyjska. No więc taka sytuacja. Jadą świry, jadą. Miętki się napijcie, rumianką czy czegokolwiek, co macie pod ręką. I za moje zdrowie i za wasze zdrowie, szanowni państwo. Powiem wam tak. Wracając do zdrowia, mogę wyróżnić 3 takie suplementy, które pomogły mi wrócić do zdrowia. Nie będę tutaj pokazywać marek, bo tak naprawdę marka nie ma tutaj większego znaczenia, ale to, co jest w tym suplemencie. Więc, szanowni państwo, omega-3 z witaminą D3, K2, tutaj jeszcze jest jakaś inna witamina, tutaj jeszcze jest witamina E i to wygląda, te kapsuły wyglądają w ten sposób. I to jest fajne, ponieważ te witaminy rozpuszczają się w tłuszczach, więc to wszystko ze sobą współgra. Witamina się wchłania, tłuszcze, które są potrzebne dla organizmu, żeby się dobrze regenerować. I rzecz jasna, nie wiem czy znacie, nie wiem czy kiedykolwiek stosowaliście,
to jest kreatyna. Kreatyna, moi drodzy, jakiś czas temu rozmawiałem właśnie ze swoim takim znajomym, który jest ordynatorem szpitala, ogólnie zajmuje się ortopedią i mówi tak: Tomek, czy ty wiesz, że 20 lat temu już w angielskich domach starców podawano pensjonariuszom kreatynę? Kreatyna nie tylko wpływa na pracę mózgu, ale też wpływa na to, że spowalnia po prostu degradację, czyli niszczenie komórek mięśniowych. A osoba starsza, która ma problemy właśnie, wiecie, z wiotczejącym ciałem, no to ciało już nie jest tak wysportowane, to niestety ono tą energię traci, ten ładunek energetyczny. Więc nie mówię tutaj o tym, że ja się wybieram do domu starców już, bo tyle mnie świat przetyrał i ta dęga, ale mówię o tym, że kreatyna jest w mojej szafce od lat, od liceum tak naprawdę. Kiedyś właśnie w liceum, przed liceum, gimnazjum, jeszcze liceum, początki, mało kto brał kreatynę, w sensie z moich znajomych, z mojego grona, ponieważ wszyscy wychodzili z założenia, że kreatyna to sterydy. A wiecie, kurczę, i to widzicie, to wynika z niewiedzy totalnej. Powiem wam, że kreatyna robi robotę. Jest tania, dobrze przebadana i jak weźmiecie zbyt dużo, no to po prostu wysikacie. Ja biorę 2 gramy, 3 gramy, 2-3 gramy, nie więcej i widzę naprawdę efekt. Ktoś inny powie, ale kierowniku, to jest po prostu strata, bo trzeba brać 5, są i tacy, którzy biorą 10 i tacy, którzy biorą 20. Ja biorę 3, między 2 a 3 i jest naprawdę kozak. I jeszcze jeden produkt, który bym wam polecił, dajcie sekundkę. Już idę, chwila, muszę wam to pokazać. To jest w szafce, która tutaj skupia moje kwestie żywieniowe. I trzeci produkt, który bym wam polecił, to jest olej rydzowy. Olej rydzowy to jest nic innego, moi drodzy, jak olej z lnu. Tłoczony na zimno, w ciemnej butelce, pamiętajcie, nie w plastikowej, przezroczystej butelce, ponieważ promienie słoneczne niestety niszczą te właściwości takiego oleju. Więc w takim oleju jest też dużo tłuszczów jednonienasyconych i wielonienasyconych, które są niezbędne do budowania masy mięśniowej i dobrej pracy mózgu, moi drodzy. Olej lniany, szanowni państwo. To musicie, wiecie, pić. I było kiedyś takie powiedzenie chłopskie, które brzmi następująco. Zdrowy jak ryc. I tu nie chodzi o zdrowy jak ryc, jak grzyb, tylko chodzi o to, że zdrowy jak olej lniany, olej rydzowy, czyli z lnu. Kiedyś chłopi co jedli? No mięso było na sprzedaż. Nie jadło się mięsa. Z mięsa się zarabiało. Zostawały ziemniaki i len. Z lnu robiło się olej i co się jadło? Ziemniaki z olejem lnianym. Takie życie. Widzicie, dzisiaj świat jest jaki jest. Uciekamy od tego, co było kiedyś. Uciekamy od tego, mówiąc, że to było stare, nieprzemyślane czasami. A tak naprawdę to, co najprostsze, najlepsze. Chcemy być na topie, chcemy, wiecie, robić to, co inni robią, ale pamiętajcie, no, nie zawsze to, co ktoś robi, jest dobre. Olu, dzisiaj pogadanka, kierowniku. Wyzdrowiałeś, to można troszkę pofilozofować. A kiedyś na studiach filozofię miałem. Pozdrawiam serdecznie pana od filozofii, którego imienia nie pamiętam. Ale pana Andrzeja Smolarczyka z Politechniki, który wykładał psychologię, no to pamiętam i bardzo serdecznie pozdrawiam. Niesamowicie inspirujące w tamtym czasie i mam nadzieję, że aktualnie wykłady, które przyciągały grono słuchaczy. Szanowni państwo, naprawdę. Psychologia piękne. Ja w ogóle bardzo dużo rzeczy, których dowiedziałem się tam, wykorzystuję w podróży. Idziemy dalej. Albo nie idziemy dalej jeszcze. Dajcie znać, które rzeczy, z których korzystacie. Z kreatyny, kwasy omega-3, olej lniany. Czy ktoś to ma w swoich zasobach? I dajcie znać, jakie są wasze spostrzeżenia. A osoby, które są niezdecydowane, albo może są niedowiarkami, może jak przeczytają w komentarzach, to też pójdą w tak zwaną stronę światła.
No, tutaj mam taki punkcik nauka i nie ma co zwlekać. To już powiedziałem tak naprawdę, no. Tylko z drugiej też strony, z tym zwlekaniem, bo w komentarzach też pisaliście, kierowniku idź do szpitala, masz ubezpieczenie. Oczywiście, że mam ubezpieczenie. Oczywiście, że nie jest mi szkoda użyć tego ubezpieczenia, bo tak naprawdę, umówmy się, kupuję ubezpieczenie za kwotę X, jak idę do szpitala i ten szpital kosztował mnie prawie 18 000 złotych i co ważniejsze, wiecie, tak naprawdę nie wiedziałem, ile zapłacę za ten szpital, bo nikt tego nie powiedział. I to jest w ogóle bardzo, powiedziałbym, w jakiejś kwestii nieetyczne, bo kiedy przychodzisz, to powinieneś wiedzieć, ile zapłacisz. No ale dobra, tak to wygląda. Następnym razem trzeba może być bardziej restrykcyjnym, ale jak być restrykcyjnym, jak jesteś sam, chory, ledwo zipiesz, ledwo sikasz i w ogóle jedyne, o czym myślisz, to tak naprawdę zjedzenie schabowego. Więc no różnie bywa. W każdym razie, mając sytuację podbramkową, tak jak była w podróży teraz, ja nie zastanawiałem się, czy będę miał wystarczająco pieniędzy na to, żeby pójść do szpitala, tylko ja wciąż myślałem i byłem przekonany, że to jest zatrucie pokarmowe. I nie chciało mi się iść do szpitala, przechodzić tych wszystkich badań, tych kroplówek, tych rozmów, bo mnie to męczy psychicznie. Kiedy już poczułem, że naprawdę jedyne co w życiu pierwszy raz przeżywam, to trudności z chodzeniem, to już pomyślałem, że trzeba że trzeba pójść do szpitala. Więc faktycznie tak. I co chciałem powiedzieć, taką puentę, bo widzicie, czasami odbiegam, że nawet teraz, kiedy zapłaciłem prawie 18 000 złotych za leczenie w Malezji, to i tak moje ubezpieczenie podróżne wciąż kosztuje tyle samo na kolejny rok. I rozumiecie, tak, tutaj nie ma czegoś takiego jak w OC do samochodu, kiedy masz stłuczkę, to twoje ubezpieczenie po prostu drożeje w kolejnym roku. No nie. Jak sprawdziłem, normalnie, autentycznie, moja składka na ubezpieczenie w podróży kosztuje tyle samo. No dobra, ale jak już jesteśmy faktycznie przy tym ubezpieczeniu, to wypadałoby powiedzieć dla szanownych widzów, którzy tutaj obserwują i którzy są na dobre i na złe, którzy się boją o moje zdrowie, co jest naprawdę miłe, że dostałem już zwrot z ubezpieczenia. Było to bardzo szybkie. I jest jeden aspekt, o którym warto wspomnieć. Nie dostałem zwrotu 100%. Tak naprawdę ubezpieczyciel napisał, że nie odda 2,5%, gdzie były wydatki na jedzenie. W każdej takiej sytuacji, kiedy dostajesz 97,5%, możesz oczywiście napisać odwołanie i się po prostu z tym bujać. Jak myślicie, co zrobiłem? No, weźcie sobie tam przez chwilkę, przemyślcie, co kierownik mógł zrobić, czy jednak o te 2,5% walczę, czy jednak odpuściłem temat i głowa czysta. Powiem wam tak, odpuściłem temat. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Nie chce mi się kompletnie w ogóle tego tematu już wałkować. Jestem tak zmęczony tematem dengi, że naprawdę denga to mnie przetyrała psychicznie i fizycznie, ale chyba bardziej psychicznie w tym wszystkim. No więc odpuściłem. Koszty żywieniowe też powinno pokryć. Ale to jest taki temat sporny. Jedni walczą o to, wygrywają, inni przegrywają, więc można by było się w to bawić. Więc odpuściłem. W takim razie jakieś 400-500 zł z tego można uznać, że zostało stracone. To jest naprawdę spoko wiedzieć, że ubezpieczenie działa. I kiedy ono działa bardzo szybko. Już wam mówię, bo tak naprawdę problem z ubezpieczeniem w podróży pojawia się w jednym momencie. W momencie, kiedy nie masz dokumentów, które są wiarygodne i które są dowodem tego, że przeszedłeś taką, a nie inną chorobę tu i w takim czasie. I w momencie, kiedy byłeś w szpitalu, to trzeba wziąć raport medyczny. Raport w Malezji między 150 a 200 zł kosztuje. W ogóle co to w ogóle za ceny? Za raport medyczny? Za napisanie jednej strony, bo ja myślałem, że raport medyczny to jest w ogóle, wiecie, to jest spis badań, jakaś teczka, jakie były wyniki, w ogóle rezultaty, jakieś takie cuda. Tam dostajesz jedną kartę, pacjent taki przybył do szpitala tego i tego dnia z podejrzeniami tego i tego, po badaniach okazało się, że miał to i to. Proszę bardzo i koniec, taki jest raport medyczny. I na podstawie tego ubezpieczyciel po prostu zwraca, moi drodzy, koszty
leczenia. Oczywiście też w ubezpieczeniach trzeba doczytać, bo niektóre też pokrywają bilety powrotne, bo nie możesz kontynuować projektu. Tak było w moim przypadku, gdzie Hania przyleciała też do mnie jako osoba, która była tak zwanym supportem, wsparciem, ze względu na to, że ja byłem w podróży sam, więc nie byłem w stanie, nie miałem nikogo wokół, kto mógłby mi pomóc. Więc Hani bilety tam i z powrotem zostały pokryte. Mój powrót też został pokryty. Z jakiego tytułu? A że z tytułu takiego, że musiałem przerwać projekt, ponieważ gdybym nie zachorował, to bym kontynuował dalej i pojechałbym, moi drodzy, do innego państwa. Ale o tym jeszcze dzisiaj opowiem. No więc gadka szmatka. Co to? Kierowniku, humor wrócił, siła jest, energia jest. Życie płynie. Powiem wam, że nie sądziłem, że będę miał taką przyjemność z nagrywania tego odcinka. Pogadanka, ale taki powrót do kamery, jakoś zżyłem się z tym obiektywem, z tą możliwością interakcji z wami. Oczywiście ta interakcja jest poniekąd oddalona w czasie, ale ja już mogę sobie wyobrazić, że w sekcji komentarzy sobie piszecie swoje spostrzeżenia pozytywne, negatywne. Oczywiście wiecie, to też nie jest tak, że w życiu każdy musi cię klepać po plecach, tylko czasami też jest dobrze, kiedy ktoś konstruktywnie coś tam rzuci w twoją stronę. Więc tak, ubezpieczenie mamy omówione. Tutaj mam taki punkt, gdzie często pytaliście kierowniku, ale co dalej, tam w ogóle ankieta była, co dalej po Malezji, ale wyszło jak wyszło, ale większość z was kliknęła Papua Nowa Gwinea, tam było z 30 parę, albo może 40%, nie pamiętam teraz, kilka innych osób, Singapur, że wiesz, że kierownik to jest cebula, że kierownik nie będzie w ogóle leciał do innego kraju, kiedy Singapur jest rzut beretem, tutaj przy Malezji kierownik to jest cebulą i w ogóle. No, to nie jest kwestia bycia cebulą, tylko to jest kwestia, szanowni państwo, racjonalnego zarządzania budżetem podróży i planowania. Po co jechać do kraju X, do którego trzeba lecieć, kiedy masz kraj Y obok za płotem, w którym nigdy nie byłeś i który wydaje się zupełnie wystrzelony w kosmos względem Malezji. Jedni mówią, że Singapur to taka Malezja w pigułce, inni mówią, że Singapur to kraj ponad rozwinięty względem krajów obok. Więc to nie jest kwestia cebulenia, chociaż nie ukrywam, że jestem osobą oszczędną. Dobra, winny się tłumaczy. Pogadali. Kolejny krok miał być Singapur. No, ale do Singapuru nie dojechałem. Wywiadu z Polakiem nie zrobiłem, nad czym ubolewam. No nic, ogólnie tak naprawdę co miało być, to było. Powiem wam, że te wywiady ogólnie z Polakami z różnych części świata zostały pogrupowane w duszę odcinka, tak nazwałem podcast, taką listę, która zrzesza w ogóle te wszystkie odcinki. No i możecie na głównej stronie zjechać w dół i zobaczyć sobie właśnie wszystkie te odcinki. Ich jest ponad 70 już. 70 wywiadów z różnymi osobami z różnych części świata. Niesamowite, jak ten czas leci i jak te wywiady z biegiem lat, moi drodzy, się gromadzą. No, będzie to biblioteka. Kiedyś, jak mnie jeszcze nie stanie, splunąć i odpukać. 3. Nie wiem, było 4. To na zapas. To inne pokolenia będą kiedyś oglądać. A powiem wam, że ostatnio miałem taką rozkminę, że takie podróżowanie na tak zwanego sandała, ono się skończy. I ono się nie skończy dlatego, że nie będzie można, tylko ono się skończy dlatego, że ludzie będą zbyt wygodni, żeby to robić. Bo bardzo często ta potrzeba jest wypełniana oglądaniem. Wy oglądacie te podróże z różnych części świata, z Afryki, z Azji, z Ameryki, czy północnej, południowej, czy z innych części świata i wy wypełniacie tą potrzebę. Rozumiecie? I myślicie sobie, jak niektórzy w komentarzach piszą, ale po co to? Ale po co to ryzykować? Zdrowie, życie, po co to? Rozumiecie? Tak jakby szukacie już wytłumaczenia, czemu tego nie robić, bo ktoś to robi. I wydaje mi się, że z czasem takich osób jak ja
niestety będzie coraz mniej na YouTubie, w przestrzeni internetu. Dzisiaj pomyślcie sobie z czystym sumieniem, ilu znacie twórców, którzy podróżują w taki sposób. Wiecie, wychodząc poza strefę komfortu, nie korzystając tak często z hoteli, tylko jak już korzystasz, to z jakiegoś hostelu, hoteliku, jakiejś speluny, gdzieś śpisz po krzakach w namiocie, nie wiem, w jakimś Burkina Faso, w Mali, wiecie, w krajach ogarniętych wojną domową, kurczę, na tle religijnym, więc tak naprawdę w sumie religia jest jakimś powodem, tak, w tym wszystkim. Myślę, że argumentów byłoby o wiele więcej. Po co? Po co ryzykować? Coraz mniej będzie tego. Ja to mówię. 2026 rok. Kierownik Tomasz Jakimiuk stwierdza, że w perspektywie kolejnej dekady do 2036 będzie coraz mniej takich kanałów, a może i przestaną w ogóle prosperować. Zobaczycie. Ja mam nosa. Zmieniamy temat. Ostatnio również zastanawiałem się nad rozdrażnieniem i zmęczeniem w podróży. To zmęczenie, które jakiś czas temu właśnie było w tej malezyjskiej i malediwskiej części, mogło być spowodowane właśnie dengą, ale rozdrażnienie już na pewno dengą nie zostało spowodowane. I jak oglądaliście uważnie odcinki z Indii, to widzieliście, że poszedłem w ogóle do apteki, no i kupiłem. Co ja kupiłem? To jest walerianę. Waleriana pospolita, czy jakoś tak, Tagar się nazywa. Właśnie z Himalai kupiłem w aptece. Kiedy ja tam wpadłem, no i mówię, że potrzebuję coś na sen uspokajającego, to pierwsze, co chłopaki mi dali, to właśnie to. No i później druga propozycja to było coś bardziej na sprawy męsko-damskie. Zdziwiłem się, bo ja przyszedłem po walerianę, a ziomek mi tutaj daje jakieś tapsy, które, wiecie, sprawiają, że mężczyzna jest prawdziwym samurajem. Powiedziałem, że nie, że tutaj w tym akurat momencie potrzebuję coś, co mnie uspokoi bardziej. I wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że Indie tak naprawdę są naprawdę wymagające. I ja, tak szczerze powiedziawszy, to mam coraz mniejszą absorpcję, absorpcja to nie jest dobre określenie, ale moje limity dotyczące takiego przyjmowania hałasu, takiej, wiecie, zbierania na siebie atencji Hindusów i nie tylko Hindusów w Indiach, czy w Bangladeszu, czy w innych krajach, gdzie ta populacja jest po prostu ogromna, spadły. Ja się najzwyczajniej w świecie w Indiach denerwowałem. I nie wiem, i naprawdę nie mam zielonego pojęcia, czy faktycznie ja się zmieniam i jestem coraz słabszy w tej kwestii, że nie potrafię się wyizolować. Czy może w jakiś sposób sprawy takie rodzinne, prywatne miały też na to wpływ? I szczerze powiedziawszy, nie wiem, ale pierwszy raz od 2013 roku podróżuję, to pierwszy raz skusiłem się na coś, co ludzie biorą po prostu na uspokojenie. Voilà, moi drodzy, człowiek się albo sypie, albo jest bardziej, emocjonalny, nie mam pojęcia, nie wiem. A co ja jestem? Lekarz od wszystkiego? Kolejna taka zagwozdka, która gdzieś tam się przewijała. Wiecie, że na kanale co jakiś czas nie podróżowałem sam, że co jakiś czas, pomimo że kanał tworzony jest z ideą podróżowania solo, ale to nie jest tylko też idea, to jest kwestia tego, że kierunki, które obieram, najzwyczajniej w świecie nie są do końca bezpieczne. I ryzykowanie życia kogoś, będąc świadomym tego, co może się wydarzyć, uważam, że jest najzwyczajniej nieodpowiednie, nieodpowiedzialne. Jednak co jakiś czas pojawiała się na kanale Hania, z którą podróżowaliśmy w różne części świata, bardziej wymagające, mniej wymagające. Zresztą bardzo pozytywnie to zostało odebrane przez Was. Niektórzy po prostu powiedzieli, że kanał jak to daleko nie ma sensu bez Hani. Więc moi drodzy, zmieńcie zdanie, bo będziecie musieli odejść z kanału. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że moje i Hani drogi nieco się rozeszły. No i nie wiem, co przyniesie los. Nie mam zielonego pojęcia, więc tak naprawdę wracamy do korzeni, do samotnych podróży, do samotnego sandałowania. No życie jest jakie jest.
Ciężko powiedzieć, co będzie dalej w tym temacie, ale na obecny moment wracam do korzeni, więc 8 lat podróży z Hanią, szanowni państwo, troszkę się zagubiła ta podróż. Zagubiła się, no więc życie, czas pokaże, co będzie. Więc proszę mi tutaj nie smalić teraz nosa, kiedy będzie Hania na odcinku, no bo jest to po prostu najzwyczajniej w świecie niepewne. Ach, co z kolejnym kierunkiem? Słuchajcie, powiem wam, że rozważam, nie ukrywam, rozważam, jako osoba, która już się czuje na siłach mentalnie, psychicznie, chyba bardziej mentalnie w tym wszystkim, to tak naprawdę cały sprzęt mam. Zobaczcie, tak naprawdę do moich podróży dużo nie trzeba. To jest podstawowy sprzęt, który się szczerze za każdym razem powtarza. Ja już kiedy wyciągnę plecak, to jestem w stanie bez listy spakować wszystko, co potrzebuję. Ja już nawet wiem, ile kabelków, z jakimi końcówkami potrzebuję. Czego potrzebuję. Ja po prostu te rzeczy wszystkie mam. Z reguły te, które się nie kończą, jak na przykład, nie wiem, repelent na komary i wiem, że go mam, no to po prostu go mam. Jeśli go nie mam, to idę, kupuję i mam. Większość rzeczy po prostu mam, jak ręcznik, bo tego, no, to się skończy pewnie za lat kolejnych 10, czy jakieś inne rzeczy. Więc no, jestem przygotowany na każdą ewentualność. Więc myślę sobie, jak myślicie, który kontynent teraz przeatakuje? Od razu wam powiem, że Ameryka Południowa na ten moment odpada. Dlaczego? Dlatego, że jadąc od Meksyku w dół, zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę faktycznie to są części świata, w których jeśli nie znasz tego języka, to naprawdę tak człowiek się głupio czuje. Więc ja jestem na etapie troszkę tej uczenia się, no robię kroki ku hiszpańskiemu, po to, żeby w którymś momencie, kiedy już będę znać podstawę tego hiszpańskiego, żeby sobie tam pojechać i sobie pogawędzić. Bo tak naprawdę, kiedy jedziesz na przykład, nie wiem, do Etiopii, gdzie tam jest język amharski, to tam częściej znajdziesz ludzi, którzy mówią w języku angielskim, niżeli na przykład w jakimś prawdopodobnie Brazylii czy Paragwaju. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że na bazie na przykład Hondurasu, na bazie Gwatemali, na bazie Meksyku okazuje się, że ci ludzie naprawdę z tym angielskim są na bakier, gdzie Meksyk graniczy z USA. Więc powinni trochę częściej mówić niż nie mówić. Uczę się hiszpańskiego, więc nie celujcie w Amerykę Południową i Centralną, bo po prostu wymaga to podstawy hiszpańskiego. A ja lubię sobie do ludzi zagaić troszkę, więc no chciałbym, szanowni państwo, trochę mieć tej możliwości. No i co? I strzelajcie, gdzie będzie, może strzelajcie kraje, gdzie będzie kolejna podróż. Ja tymczasem, moi drodzy, powiem tak, solo un momento, czyli to jeszcze chwilę potrwa, to jeszcze chwila, zanim ruszę. Wy na pewno szybko się dowiecie o tym, kiedy ruszę, oglądając ten odcinek, więc dawajcie znać, no. Cieszę się, że byliście ze mną, że się martwiliście, że dawaliście słowa otuchy, że po prostu myśleliście o mnie. A to ważne, bo kiedy wiesz, że ktoś o tobie myśli, to masz po prostu więcej sił i energii. Szanowni państwo, życie to różne perturbacje. Mnie poskładało, ale czas najwyższy wziąć się w garść i ruszyć w trasę, w kolejną. Pozdrawiam was serdecznie, rzecz jasna, z Podlasia. Trzymajcie się, zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej. Dbajcie o siebie, szanowni państwo, o swoich bliskich. Pamiętajcie, że nie ma co się obrażać. Że obrażanie na jakąś osobę zabiera wam czas, który moglibyście z tą osobą spędzić, ale też zabiera waszą energię i waszą atencję, którą kierujecie na tąże sprawę. Więc, moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się nisko, chylę czółko i kapelusz przed widzami kanału Jak to Daleko. Czołem. Ostatnia polecajka, teraz czytam taką książkę. Jak coś. Czytam. Nie oszukuję.